W 2024 roku w Polsce urodziło się tylko 214 tysięcy dzieci. Tak mało dzieci nie rodziło się w Polsce nawet w trakcie trwania II wojny światowej. Z drugiej jednak strony w Polsce obecnie mamy aż 8 milionów psów. Co to oznacza? Nawet utarło się takie stwierdzenie, że wolę mieć psiecko niż dziecko. Dzisiejszym moim gościem jest Dorota Pachnik. Witaj, Doroto. Miło mi, bardzo miło. Gościem dzisiejszego odcinka jest Dorota Pachnik. Łączy różne techniki, terapię manualną, bioenergoterapię oraz klawiterapię. Pokazuje, w jaki sposób nasza psychika, samoocena, postrzeganie świata wpływa na nasz układ energetyczny. Witam Państwa serdecznie. No i pierwsze pytanie właśnie pokieruję, myślę, że w tym mocnym temacie do Ciebie. O czym, Dorota, te dane świadczą? Te dane mogą świadczyć dwojako, że ludzie nie czują się bezpiecznie i nie mają motywacji, ale przede wszystkim poczucia bezpieczeństwa, żeby powołać nową istotę do życia, do przyjścia na świat. A z drugiej strony też jest tak, i to mówię na podstawie rozmów z moim pacjentem, który powiedział: wiesz, Dorota, ja nie jestem gotów na odpowiedzialność bycia rodzicem. Uczę się odpowiedzialności na psie, na psach. Mają 2 psy. Mnie, jak usłyszałam to, no powiem, że taki stupor lekki był. Ale zaczęłam rozmawiać z tym człowiekiem i w moim oglądzie sytuacji wynikało to z tego, że relacje w domu były takie, które nie spowodowały nauczenia odpowiedzialności tego człowieka za siebie. I tutaj myślę, leży też jakiś aspekt tego twojego pytania, ponieważ z oglądu mojego wynika, że zapomnieliśmy o czymś takim jak odpowiedzialność za siebie. Bo co innego odpowiedzialność za pracę, za to, że muszę książkę przeczytać, że zadaniową, że muszę coś zrobić. Natomiast nie jesteśmy uczeni, a zwłaszcza małe dzieci, odpowiedzialności za to, co robią. I myślę, że to jest takim głównym czynnikiem tego, że tych dzieci rodzi się mniej. Boimy się odpowiedzialności. Po prostu. Te liczby, o których wspomniałem, są, myślę, szokujące. 214 tysięcy dzieciaków rodziło się w 2024 roku, a myślę, że warto wspomnieć, że w latach 80. te liczby były na poziomie około 700 tysięcy, czyli mamy 500 000 dzieci każdego roku mniej w stosunku do tego boomu, który znamy z lat 80. I nawet przecież nie pomogły programy socjalne, które zaczęły się od 500+, dzisiaj to 800+, i różne inne pomoce, i to nic nie zmienia. I nie zmieni, myślę, dlatego że odniosę się tutaj trochę do psychobiologii, ponieważ w pamięci komórkowej, w przekazie transgeneracyjnym, pokolenie obecnie produkcyjne, tak powiem, trochę kolokwialnie, w tych ludziach został uruchomiony program poczucia braku bezpieczeństwa wywołany przez wojnę. Mamy wojnę od 3 lat ze swoją granicą i cały czas jesteśmy bombardowani tą informacją. Wcześniej mieliśmy informacje na temat naszej celebrytki, która też wywołała strach. I ten strach prawdopodobnie uruchomił programy zachowawcze, które mamy w sobie w przekazach transgeneracyjnych. Co to są te przekazy transgeneracyjne? Każdy z nas ma swoje doświadczenia. I te doświadczenia możemy podzielić jako moje doświadczenie, jako ja, istota, która się narodziła, w jaki sposób się urodziłam, czy były jakieś komplikacje, jak przebiegało moje dzieciństwo i jak ja żyję w tej chwili. To jest moje doświadczenie i to doświadczenie generuje konkretne emocje. Drugim doświadczeniem, które dostałam,
jest doświadczenie moich rodziców, ponieważ oni przekazali mi informacje 9 miesięcy przed moim poczęciem. Wszystko to, co działo się w trakcie ciąży, tak? I to, w jaki sposób się mną opiekowali. I to, jakie mieli przekonania, jak się zachowywali, jakie mieli traumy, jakie radości. Ja to wszystko, całą tą informację mam w sobie. A trzecim aspektem, trzecią częścią jest przekaz właśnie transgeneracyjny, bo to nie tylko moich rodziców pamiętam, ale też pamiętam wszystko, co przeżyli moi dziadkowie, ponieważ komórka jajowa, z której powstała w 4. miesiącu ciąży mojej babki z moją matką. Więc mam wszystkie emocje swojej babki, wszystkie emocje swojej matki plus moje emocje. I to czyni sumę doświadczeń i sumę emocji, w jakich ja reaguję na konkretne doświadczenia. Nie mogę nic z tym zrobić do momentu, kiedy jestem zależna, kiedy jestem dzieckiem. Natomiast jak już staję się istotą dorosłą i zaczyna mi coś uwierać, to przestrzegam wszystkich, co jest w tej chwili nagminne, bo mama, bo tata, bo ciotka, bo wujek, oni mi nie dali czegoś, oni się jakoś tam ze mną niesympatycznie opiekowali. Tak, być może tak było, tak to czujesz, masz prawo do tego. Natomiast życie w tym poczuciu braku akceptacji, braku miłości i krzywdy powoduje, że nie wychodzimy poza krąg tych programów, które ci rodzice mieli. A cała nasza odpowiedzialność polega na tym, żeby wyjąć z siebie to, co nam nie służy, uświadomić to sobie i powiedzieć: okej, akceptuję to, ponieważ przeszłości nikt z nas nie może zmienić. Jedyną rzeczą jest akceptacja. Akceptacja to pierwszy krok miłości. Mogę rodziców nie kochać, ale mam ich szanować za to, że dali mi życie, tak? Bo to jest moja odpowiedzialność, co ja z tym życiem zrobię. Nie rodziców. Nie mają już na mnie wpływu jako na dorosłą istotę. Tylko o tym się trzeba dowiedzieć. Mhm. To trzeba poczuć. To tak w skrócie. Myślę, że w dużym skrócie znając ciebie. Dorota, wspomniałaś o tych ostatnich 5 latach. Tak. Tych 3 latach już prawie wojny i 2 latach celebrytki. Tak? Czyli 5 latach ostatnich, które dają może alibi, tak bym to zrozumiał, tym ludziom, którzy się nie decydują na dzieci w ostatnich latach. I zastanawiam się, co mieliby powiedzieć nasi dziadkowie, którzy w latach przecież, tak jak tutaj wspomniałem, że tak mało dzieci jak w 24 nie rodziło się nawet w trakcie trwania II wojny światowej, gdzie nie było warunków, gdzie strach był pewnie większy, bo ta wojna była tu, a nie za granicą, gdzie... I była kinetyczna. I była kinetyczna, więc zastanawiam się, jak mogą reagować uczestnicy tamtych dni, którzy to pamiętają, kiedy słyszą na przykład dzisiaj 25-30-latka czy latkę, którzy mówią: no ja mam trudno i dzisiaj są trudne czasy, niepewne czasy. Jak ty to oceniasz, obserwując właśnie te pokolenia, które właśnie miały według jednych gorzej, a według tych starszych pokoleń dzisiaj są po prostu najlepsze możliwe czasy. A zawsze będzie jakoś, zawsze będzie jakieś zagrożenie. Jeśli będziemy czekać, no to biologicznie może przecież ten czas też uciec i tego dziecka już się nie uda począć. To jest prawda. Biologicznie czas ucieka, nie czeka na nas, kiedy się zdecydujemy. Lata, kiedy była wojna pierwsza czy druga światowa, myśmy byli w innym miejscu ekonomicznie. My żyliśmy bardzo przaśnie, jak ja to mówię. Nasze życie było bardziej bogate może w doświadczenia, natomiast mniej było dobrobytu, takiego dobrobytu. I wraz z transformacją, która przyszła 30 lat temu do nas, moje pokolenie, tak to zauważam, robiło wszystko, aby dzieciom wynagrodzić to, czego myśmy nie mieli.
No, powiem tak, że to poszło nie w tym kierunku, bo nie został zachowany zdrowy balans tak naprawdę, bo oczywiście materia jest bardzo ważna, ale ta materia ma służyć, a nie być celem samym w sobie. Ona ma służyć nam, abyśmy mieli pomysł na siebie, abyśmy odczytali to, kim jesteśmy i jaki jest plan naszej duszy, bo każdy z nas przychodzi tu z planem duszy. Zamącę może jeszcze trochę, bo powiem to z punktu może takiego energetycznego i bardziej duchowego, że to dusza wybiera rodziców i doświadczenia, które chce tutaj przeżyć. I to jest... Rodzice mają stworzyć takie warunki brzegowe, aby ta dusza mogła tego doświadczyć. Tylko problem polega na tym, że ludzie w swojej świadomości umysłu, nie duszy, mówią tak, ale to już taki mój los. Nieprawda. Dusza doświadczy czegoś, a później mówi tak, no, znudziło mi się to, już nie chcę się w to bawić, wybieram nowe doświadczenie. A my w świadomości umysłu, gdy nie mamy kontaktu z duszą, tak, czyli ze świadomością duszy, tkwimy w tym i przegrywamy życie, bo uważamy, że nie mamy prawa zdjąć tego jarzma, bo to jarzmo jest narzucane nam bardzo często przez społeczeństwo, przez rodzinę, przez jakieś normy społeczne, które są ruchome w zależności od tego, jak świat w danym momencie funkcjonuje. I zabiera nam to możliwość, abyśmy dotarli do siebie, kim jestem. Nikt nas tego nie uczy. Jesteśmy uczeni odpowiedzialności zewnętrznej, zbiorowej, natomiast nie ma prawa akceptacji społecznej, żeby człowiek odkrywał sam siebie. A to jest pierwszym warunkiem, aby móc zdecydować się na zaproszenie nowego gościa, jakim jest dziecko. Bo uważam, że decyzja o poczęciu dziecka, dania zgody na to, żeby przyszło do naszej rodziny, jest bardzo ważnym aktem. Jest aktem sakralnym, jak sakrum tak naprawdę. I to, co w tej chwili się dzieje, jest dla mnie taki mam trochę smutek w sobie, ponieważ zagubił się gdzieś ten proces, ten łącznik między męskością a żeńskością, bo mężczyzna uzurpował sobie prawo do zawłaszczenia kobiety i pomylił to z pojęciem opieki nad kobietą, bo tak naprawdę mężczyzna w swojej roli męskiej ma opiekować się energią żeńską, a kobieta ma być zapytana przez mężczyznę, czy jest gotowa urodzić dziecko. Bo to ona decyduje się na 8 lat oddania swojego życia, tak, temu dziecku, ponieważ do 7 roku życia dziecko jest pod kuratelą matki. 75% kontaktu dziecko-matka to jest właśnie w tej energii żeńskiej. Następne lata, od 7 lat, kiedy dziecko idzie do szkoły, do 14, to są cykle Saturna też, to jest czas ojca, kiedy ojciec ma obowiązek wprowadzić swoje potomstwo w świat zewnętrzny. Światem zewnętrznym jest szkoła, niezależnie czy to jest chłopiec czy dziewczynka, tak? Później następny czas, 7 lat, to jest młodość, pierwsze relacje
pierwsze uczucia, uczymy się tego, a później, ostatnio od 21 roku życia do 28 roku życia, kończymy studia, zakładamy rodziny, rodzimy dzieci, jeśli chcemy. Uczymy się bycia dorosłych, wchodzimy w świat dorosły. Jeśli któryś z tych elementów jest zaburzony, to te dzieci mają po prostu trudniej i jest to nie do odrobienia tak naprawdę. A zobaczcie, co się wydarzyło parę lat temu. W latach 2008-2012 ile osób wyjechało za chlebem, bo tu nie było pracy. To myśmy i tak, Polska w miarę przeszła to spokojną stopą, ten kryzys, ale rodziny po prostu się rozpadły. I te dzieci nie mają wzorca męskiego, tak? Więc tu też w tych aspektach na to należy spojrzeć, tak mi się wydaje. No znowu myślę, że bardzo obrazowo opowiedziałaś na przykładach, jak to wygląda. Każdy mógł, myślę, taką podróż sobie odbyć do tych swoich doświadczeń, swoich albo tych gdzieś bliskich, które widzi. Spróbuję się postawić też teraz na potrzeby tego pytania po tej drugiej stronie, czyli po tej stronie tych ludzi młodych, którzy się nie decydują na dzieci i dzisiaj mówią tak, ja będę miał psa i koniec, albo nie będę miał ani psa, ani dziecka, ale tego dziecka nie będę miał, bo obserwują właśnie to, co się dzieje. Tak. Jak wygląda właśnie dzisiaj ten świat. Ty powiedziałaś o różnych zaburzeniach. Te zaburzenia nie tylko wynikają z tego, że jeden z rodziców wyjechał za chlebem kilka lat temu. Ale są czynniki zewnętrzne. Ale są czynniki zewnętrzne. Jak to dzisiaj wygląda, kiedy musi wyjść prezydent Stanów Zjednoczonych i dekretem podpisać, że są dwie płci, a nie 102 płci i słyszymy ciągle o sytuacjach, że dzieciaki nie wiedzą, kim są, że chcą zmieniać płeć w wieku 12 lat, że chcą się targnąć na własne życie, bo już tak naprawdę nie wiedzą, czy są kotem, czy są przedmiotem, czy są człowiekiem. I teraz myślę sobie, że może jakaś część tych ludzi młodych mówi, ja boję się, czyli oczywiście zostawiam tą odpowiedzialność tego świata, bo mówię, ja nie rozumiem. Mam 25 lat, 30, mówię, ja nie rozumiem, co się dzieje z tymi dziećmi. Dlaczego one czują, że nie są facetem czy kobietą, tylko wymyślają, że są na przykład kotem. Dzisiaj chcą zmienić płeć, a za 2 miesiące z powrotem. Więc część tych młodych rodziców niedoszłych stwierdza, nie chce brać tej odpowiedzialności, ucieka od niej, ale mówiąc, że no mam powody, boję się i może nie celebrytka, może nie wojna, ale właśnie to, co aktualnie się dzieje na tej międzynarodowej scenie, gdzie my widzimy po prostu, co się promuje, jak się promuje i gdzie totalnie się zatraciły te wartości. Może to jest powód tego, że... To też jest powód, ponieważ tak, ja tak uważam, ponieważ my straciliśmy autorytety i zdrowy rozsądek przede wszystkim, bo weszłam w internet wczoraj, 56 płci, no przepraszam bardzo. Zabieranie dziecku, podkreślam, zabranie dziecku, nastolatkowi tożsamości płciowej jest dla mnie zbrodnią. Jest po prostu zbrodnią. Dziecko, którym buzują hormony, jest mu się trudno odnaleźć i do tego dostaje jeszcze taką papkę, że może być, jak wygląda rodzina, 2 mamusie, 2 tatusiów, może być raz tak, raz siak, jest po prostu zbrodnią. Oczywiście, żebym była dobrze zrozumiana, nie mam nic przeciwko ludziom, którzy mają inną orientację seksualną. Proszę bardzo. Natomiast uważam, że to powinna być decyzja dorosłego człowieka, w którym ustatkowane są hormony. Nie wolno tego podawać dziecku. Zobaczcie, co się dzieje. My jako dorośli łapiemy wszystko jak po prostu pelikany, a co dopiero takie dziecko? Dziecko uczy się przez przykład. No więc jak my taki przykład dajemy i my jako dorośli wymyślamy takie rzeczy, no to przepraszam, to społeczeństwo jest takie, jakie jest. I tutaj jest olbrzymi nacisk, uważam, rodziny
właśnie tej wielopokoleniowej, która po prostu ma jeszcze ten zdrowy rozsądek. Słuchajcie, no dla mnie jest tragikomedią to, że wychodzi prezydent Stanów Zjednoczonych i przywraca dwie płcie. No ludzie kochani, to gdzie my jesteśmy? Do jakiego momentu myśmy doszli? To jest... No może ja czegoś nie rozumiem. Tak, to prawda, myśmy to przeżyli kilka dni temu. Tak, to jest dla mnie abstrakcja. Gdzie taka konferencja się odbyła, zaprzysiężenie Trumpa i Trump mówi, że wracamy do normalności. Gdzie myśmy odjechali? Nie mówię o nas, ale mówię o świecie. Bierzmy za to odpowiedzialność. Więc myślę, że my nie możemy się dziwić jakiejś części ludzi, którzy nie podjęli tej rękawicy i powiedzieli, że oni się po prostu boją. To mogą być czynniki, o których wspomnieliśmy, mogą być czynniki niepewności, czynniki ekonomiczne, czynniki związane właśnie z tym, co oni widzą, co się dzieje z niektórymi dzieciakami i oni mówią, boję się mieć takie dziecko. Jeśli widzę, że... Ale tu od razu skontruję. Dziecko uczy się przez przykład, więc to my jesteśmy za to odpowiedzialni, bo pytanie powinno brzmieć pierwsze, po co mi dziecko? Dobre pytanie. Po co mi dziecko? Po co mi dziecko? To jest w ogóle pytanie bardzo odważne. Tak, bardzo odważne. Słuchajcie, w mojej szkole, na obecnym kursie naturopatii, zadałam to pytanie. I proszę mi wierzyć, każdy powiedział, bo chcę, bo nie chcę być sama na starość i tak dalej. To jest wszystko z instynktu. Wszystko w porządku. I nikt z tych ludzi, bardzo fajnych zresztą, nie powiedział, wiesz Dorota, mam takie przemyślenia co do siebie, że te wartości, które mam w sobie, są tak istotne dla mnie i dla mojego środowiska, dla mojej rodziny, że mam potrzebę przekazania tych wartości swojemu potomstwu. I dlatego chcę mieć, ponieważ to, kim jestem, to, co czynię, jest tak pozytywne i tak działa dobrze na środowisko, w którym jestem, że ta wartość nie może umrzeć razem ze mną. Tak? Ja mówię, wow. To jest właśnie to. Każdy rodzic powinien, dobrze by było, gdyby usiadł i zastanowił się, jakie mam wartości w sobie. Ale najpierw trzeba mieć te dobre wartości, które chce się w tym świecie zostawić. Grzegorz, każdy z nas ma, tylko my jesteśmy tak sfokusowani w tej chwili na posiadaniu materii, a zapomnieliśmy o władaniu sobą, o posiadaniu siebie. Bo oddając się materii, zapomnieliśmy o tym, że ta materia... Nawet nie to, że świat zewnętrzny nami zaczął zarządzać. A to my mamy zarządzać sobą, bo my jesteśmy odpowiedzialni za siebie i my mamy znaleźć te wartości, nawet te wartości, które były trudne, bo w każdej rodzinie, powtarzam, w każdej, w dzieciństwie coś się wydarzyło. Czy u mnie, czy u brata, czy u mamy, czy u ciotki i tak dalej. Tak. I to niesiemy w rodach. Ale to nie znaczy, że mamy tym żyć i ma nas to blokować. My na tych wszystkich terapiach nie chodzi o to, żebym przerabiała, jak to się mówi, tak? Przerabiała a mamusię, a tatusia. Nie. Uznaj, że rodzice, dziadkowi dali ci tyle, ile mieli w sobie. Zaakceptuj to. I nic więcej. I podziękuj, że dali ci życie. I to, że ty to zmienisz, nie będziesz siedzieć w tej przeszłości, nie będziesz tego rozdrapywać, jest największym prezentem dla siebie samej i dla rodu, który można dać. Bo uzdrawiasz to. Bo jeśli nie ma w tobie zapiekłości i złości tego, braku, przede wszystkim braku, bo to wynika brak miłości, odrzucenie, to wszystko się ze sobą, to są 2-3 emocje takie. To są najniższe emocje według Hawkinsa, ale one wynikają z instynktu, ale przecież my poza instynktem mamy świadomość umysłu i mamy świadomość duszy, czyli mamy serce. I do tego się odwołuje, abyśmy do tego po prostu zajrzeli i się z tym skontaktowali. To jest ważne, żeby zamknąć te stare rany,
podziękować, bo często mówimy, że rodzice nie dali mi tego, że dziadkowie to gdyby postąpili inaczej, gdyby wyjechali, to byłoby lepiej, a mogli przecież to czy tamto. Myślę, że ja też to w pewnym momencie zrozumiałem na takim spotkaniu 1 na 1 w moim temacie prywatnym, związanym właśnie z ojcem i też zrozumiałem, że on zrobił na tamte czasy, na tamte możliwości najwięcej, co mógł. I to jest wystarczające i teraz ja to mógłbym oceniać z perspektywy dzisiejszej, gdzie siedzę wygodnie, gdzie mam więcej, tak oceniam i myślę, że te czasy wtedy komuny i wszelkich deficytów, tak to było, to i tak w tamtych czasach, że ludzie działali mimo tego całego szalonego świata, który wtedy był i chcieli coś zrobić dla swoich rodzin i dzieci. Jednym z elementów to był wyjazd za granicę i zarabianie tych pieniędzy, żeby po prostu ta polska rodzina przeżyła. To też to gdzieś miałem w głowie i przerobiłem, więc to jest bardzo istotne. Mam pytanie, chcę je przeczytać. Proszę cię bardzo. Aby mi to nie umknęło, bo mam dużo myśli w głowie, więc rzadko to robię, że czytam pytanie, przeważnie mam je w głowie, ale tak dzisiaj zrobię wyjątkowo. Czy współczesny świat i media społecznościowe potęgują presję rodziców, aby dzieci spełniały określone standardy sukcesu? Widzisz to? Tak, ja to widzę bardzo mocno i to jest haniebne. To jest haniebne, bo dziecko jest integralną istotą, a nie przedmiotem do kształtowania. No i już jak powiedziałam, przedmiot do kształtowania, to od razu mi się uruchomiły inne procesy, tak? Ponieważ jako rodzic my mamy szanować dziecko, mamy szanować jego uczucia, bo czuje tak samo, a może i więcej. Ma prawo do swoich odczuć i nie wolno tego lekceważyć. Natomiast to, co powiedziałeś, zakrawa mi na inżynierię genetyczną, bo to jest tak, jakbyśmy kleili człowieka na miarę tych czasów, który ma być sługą. Dosłownie. Tak? Ma wykonywać polecenia i nie być kreatywnym. Tak? Mhm. Tak, ja tak to widzę. A tak jak powiedziałam, dziecko jest gościem danym nam na jakiś czas. I my... Czekaj, bo to jest w ogóle to, co ten kawałek tego zdania jest ciekawe. Dziecko jest dla nas gościem danym nam na jakiś czas. Tak. Co ty masz na myśli? No przecież ludzie mówią, to jest moje dziecko. Jak to? Nie ma własności. To jest integralna istota. To jest integralna istota. Dlatego powiedziałam, że mężczyzna ma obowiązek zapytać kobietę, czy jest gotowa stworzyć takie warunki w swoim ciele, aby dusza mogła się wcielić w awatara, czyli w ciało. Czyli kobieta daje ciało. Natomiast dusza też tutaj musi mieć to ciało, a to ciało ma też przekaz transgeneracyjny, czyli nakładają się 3 rzeczy. Ciało, tak, fizyczność, przekaz transgeneracyjny, czyli świadomość umysłu, elektryczny mózg oraz świadomość duszy, która jest nadrzędna. Nadrzędna nad świadomością umysłów, czyli naszym ego i nad naszym ciałem. Tak? W związku z tym, jeśli to sobie uświadomimy i kobieta i mężczyzna są zgodni w tym temacie, to w tym momencie od razu mają świadomość, że przestrzeń, którą dają tej nowej istocie, ma być jak najbardziej sprzyjająca do rozwoju tej duszy w świecie fizycznym. To nie będzie, że to jest po czerwonym dywanie, żebyśmy się dobrze zrozumieli, bo dusza przychodzi tu, żeby doświadczać i niekoniecznie są to sympatyczne rzeczy, nawet z racji tego, że dostaje przekaz transgeneracyjny, tak? I dlatego ona konkretną rodzinę wybiera. Natomiast jest gościem.
bo dziecko nie jest naszą własnością. To nie jest zabawka, to nie jest zeszyt. To jest istota, która czuje, która chce się rozwijać i naszą odpowiedzialnością jest podążać za tym, oglądać to dziecko, słuchać tego dziecka, a nie powiedzieć, co ty się tego boisz. A to dziecko później w dorosłym życiu będzie się bało osy. Albo nie podchodź do psa, bo cię ugryzie. Tak? To są te takie wtrącenia dorosłych ludzi, przekazy takie proste, tak? To są ich obawy, ich prawdy, tak? Ich programy, ale to dziecko właśnie w ten sposób zapełnia się tymi programami. A jeśli pozwolimy dziecku spełniać się, podążamy. Wańkowicz pięknie w Zielu na kraterze napisał, że właśnie za dzieckiem powinno się podążać i porządkować, tak? Czyli dać temu dziecku przestrzeń do tego, aby zaistniało. Oczywiście dziecko musi mieć ramy wyznaczone, bo ono wtedy czuje się bezpiecznie. Wie, że są ramy, których nie wolno przekroczyć. Ale my jesteśmy od tego, żeby słuchać, żeby być empatyczni. Zanim cokolwiek powiemy, to mamy się zastanowić, jak to dziecko to przyjmie. Czy to, co mówię, jest spójne z tym, co robię? Bo często dziecko dostaje taki przekaz, że co innego rodzic mówi, a co innego robi. I wtedy dziecko pyta, no ale mamo, tato, mówiłeś tak, a robisz tak. Prawda? Mhm. I jak wtedy powie się tak, zrobiłam to i to nie jest właściwe, to jest poprawny przekaz. Ale jeśli się huknie na dziecko, to w tym momencie dziecko uczy się, że fałsz jest treścią życia, częścią tego życia, tak? Że można to robić, bo dziecko to widzi u rodziców. Mhm. Dziecko jest świetnym obserwatorem. Świetnym. A nie odpowiadać, że mamusia może. Nie. Dziecko jest na tym samym poziomie. Naprawdę na tym samym poziomie. Jeśli tak to ustawimy, to i relacja będzie zupełnie inna. Dziecko wymaga takiego samego szacunku, jakiego my wymagamy. No ale czy my szanujemy samych siebie? No myślę, że to jest dobry początek i dobre pytanie, żeby od niego zacząć. Zadałaś pytanie, po co nam dziecko i wspomniałaś o tym, że ono jest tylko na chwilę i dobrze to wiedzieć, że to dziecko faktycznie wyjdzie, że ono przyjdzie do naszego domu i ono szybciej niż się nam wydaje z tego domu wyjdzie. Obojętnie, czy to będzie w wieku 20 lat, to jest 20 lat. 20 lat temu był 2005 rok i Polska weszła do Unii w 2004, więc to minęło bardzo szybko, 21 lat. Więc zobaczcie, weszliśmy do Unii 21 lat temu, czyli 21-latek może wyjść z domu? Może. Czyli to szybko minie i tego dziecka już w tym domu nie ma. Idzie w świat, buduje swoją rodzinę, albo nie, ale buduje swój świat. Jeśli mu rodzice pozwolą na to. Jeżeli mu pozwolą, bo czasami mieszka do 30, do 40, nie dlatego, że chce, ale dlatego, że... Bo musi się mamusią, tatusiem opiekować, dokładnie. Albo jest odpowiedzialny. Tutaj też bym chciała powiedzieć na temat odpowiedzialności względem rodziców. Nie jesteśmy nic winni rodzicom. Wyłuszczę to, co mam na myśli. Jeśli rodzice są zdrowi, pracujący i wymagają od swojego potomstwa, aby spełniło ich oczekiwania, to trzeba uciekać. Jeśli rodzice wymagają, żeby córka, syn codziennie dzwonili, albo oni dzwonią i trzeba odebrać telefon, to trzeba to przerwać. Mam takie osoby. Co powiedzieć, żeby nie zerwać na stałe kontaktu? Mogę posłużyć się przykładem, ponieważ powiem tak, w swojej praktyce 25-letniej miałam jedną osobę, kobietę, która do mnie przyszła i powiedziała tak: nie będę miała dziecka, dopóki nie uporam się ze swoimi problemami.
bo nie chcę tego przekazywać swojemu dziecku. No powiem wam gruby temat. Zaczęłam z nią rozmawiać. Mama dzwoniła 2-3 razy dziennie. Tata narzucał to, jak ma żyć. Jakby mogli, to by im do łóżka weszli. A ja powiedziałam tak, na pierwszej wizycie. Bardzo proszę napisać do mamy i do taty SMS-a, że jestem na terapii, że bardzo was kocham, natomiast przez jakiś czas nie będę się z wami kontaktować. To nie ma nic, to nie jest nic przeciwko wam, tylko to jest dla mnie po to, żeby stać się dorosłą istotą. No proszę, uwierz mi, ta kobieta nie wiedziała, co ma z sobą zrobić, ale zrobiła to. Gdy przyszła na następny raz na sesję, mówi, moja mama dzwoniła do mojego męża, do mnie, nie odbierała, nie ugięłam się. I ja mówię, ona mówi, jest mi dobrze. Na ten moment jest tak, że rozmawiają na zasadach obopólnych, ustalonych. Nie ma takiego zawłaszczania życia tego dziecka. I ta kobieta po prostu rozwiązała ten problem. Tak? Bardzo często się wydaje, że my, rodzice, mamy prawo. Tak? Nie mamy. Nawet jeśli przychodzi do nas dziecko i opowiada o swoich kłopotach, to my mamy siedzieć cicho, dopóki nas to dziecko nie poprosi o radę. Bo bardzo często jest tak, że chce tylko powiedzieć, a nie słuchać rad. Potrzebuje tylko słuchacza. Wygadać się, a nie rady, bo nasze rady są związane z naszymi doświadczeniami, a nie tego dziecka. Nie wiemy, co ten człowiek czuje. Możemy sobie to wyobrazić, ale nie jesteśmy w tym człowieku, tak? A stworzenie warunków do tego, żeby opowiedziało o sytuacji w bezpiecznym miejscu, to tylko na plus dla takich rodziców, że dziecko to zrobi. Bez rady. A jeśli poprosi o radę, jak najbardziej. Czyli przy tym SMS-ie, przy tym telefonie, akurat tu przykład SMS-a, ma być taka asertywność, ale bez intencji ranienia. Tak, oczywiście. Rodziców, to myślę, że ważne. Bardzo ważne, bo tu chodzi o to, że ma być wygrany. Tu nie chodzi o to, że ja ci teraz pokażę, bo przekraczałaś tyle czasu moje granice. Nie, ja po prostu chcę mieć większą przestrzeń dla siebie. Mam taką potrzebę i kocham cię też. I to nie jest nic przeciwko tobie, tak? Chciałbym wrócić do tej relacji rodzice, małe dziecko, bo to najczęściej jest dzisiaj wyzwanie, tak to nazwę, szczególnie w tych czasach właśnie tych naszych dodatków, zabawek, social mediów i tego wszystkiego. Jak znaleźć taki balans? Bo takie pytania być może dostajesz, a jak nie, no to dostajesz dzisiaj pierwszy raz. Dobrze. Jak znaleźć balans, bo wielu rodziców pewnie to pytanie ma, między tą taką presją zewnętrzną koleżanek, kolegów, nie tylko rodziców koleżanek, ale koleżanek tych dzieciaków, a tym, żeby to dziecko nasze się jednak rozwijało. Wiecie, presja, że nasze dziecko chodzi na balet, na 7 języków, na tenisa i rodzice pchają to dziecko. Z drugiej jednak strony nie chciałbym wyzerować tego i powiedzieć, że nigdzie nie powinno chodzić, bo to dziecko też powinno zobaczyć świat i coś sobie wybrać, więc poznać ten świat. Gdzie jest ten balans? Bo szaleństwo tych ludzi, którzy mają pieniądze, dzisiaj nie zna granic. Nie zna granic. Dziecko chodzi na japoński, chodzi na origami, na sztuki walki, na składanie... Tak, na matematykę, na angielski, tak, i chodząc do przedszkola, czy tam do... No, chodzi wszędzie i zastanawiam się, czy istnieje balans, czy po prostu to trzeba zostawić i niech każdy wychowuje dziecko tak, jak chce. Myślę, że i jedno i drugie. Natomiast generalną zasadą to jest to, co powtórzę, do 3. roku życia dziecko powinno być przy matce, bo przy matce czuje się bezpiecznie. To jest psychobiologia. To jest czas, kiedy dziecko nie może stracić z oka matki. Jeśli, mam to też potwierdzone, że jeśli jakaś sytuacja zewnętrzna zmusiła matkę do pójścia do szpitala, w jakimś okresie czasu do nieopiekowania się dzieckiem, to dziecko w życiu dorosłym pamięta to jako wielką traumę i opowiada o tych uczuciach.
Więc do 3 roku życia w ogóle odradzam jakiekolwiek kompetencje, łącznie ze żłobkiem, jeśli nie ma ku temu jakichś ekonomicznych wskazań, tak? No bo takowe też są i tutaj nie mnie to oczywiście roztrząsać. Natomiast jeśli warunki ekonomiczne pozwalają na to, to dobrze jest, żeby mama była w domu, żeby to dziecko było zaopiekowane emocjonalnie, bo mózg dziecka w okresie do 3 roku życia to jest teta i delta, czyli jest w głębokim transie hipnotycznym i szczytuje pole energetyczne tego, co się dzieje w domu. I to są później programy, cele, które realizuje w życiu dorosłym. Powiem więcej, dziecko do 7 roku życia nie ma prawa chorować, bo dziecko, które choruje do 7 roku życia, rozwiązuje problemy między ojcem i matką. Bierze odpowiedzialność za ich nierozwiązane konflikty. Tak to wygląda z psychobiologii. Każda choroba dziecka? Każda. To ciekawe, to można powiedzieć, że dużo problemów mamy w Polsce między małżeństwami. Tak. No bo przecież dzieciaków chorych w żłobkach czy przedszkolach to jest... No ale widzisz, jak już jest dziecko w żłobku i w przedszkolu, to tam jest też ten aspekt nakazowo-rozdzielczy. Masz zrobić to, czyli zabieranie przestrzeni, zawłaszczanie przestrzeni jest związane z płucami, z oddychaniem, tak? Jeśli dziecko nie czuje się bezpiecznie, jeśli nie może wyrażać siebie, to wstrzymuje oddech i nie może oddychać. I stąd te wszystkie choroby właśnie płucno-oskrzelowo-gardłowe. Mam fajne pytanie kolejne i myślę, że przykładów tego mamy wiele. Ja tego przykładu nie powiem z siebie, już tak mi się wydaje, no bo mój syn ma 1,5 roku dopiero, ale wielokrotnie to widziałem. Jakie są konsekwencje traktowania małego dziecka jako przedłużenie siebie z przeszłości i tak jakby narzucanie mu swoich nierozwiązanych jakichś właśnie w przeszłości spraw czy jakichś ambicji, a nie traktowanie go jako osobnego człowieka, tak jak wspomniałaś, że to mamy go traktować jako człowieka od samego początku, bo on ma, to jest jego życie. Także jakie są konsekwencje takiego działania? Taki człowiek będzie czuł się ograniczony, ale też będzie ograniczał swoje środowisko najbliższe w swojej rodzinie, czyli swoje dziecko, bo taki ma przekaz, bo taki ma program, tak, że nie możesz wyrazić siebie, nie możesz powiedzieć, kim jesteś. Posłuchaj swojego dziecka. To nie znaczy, że historii rodu nie należy opowiadać, jak najbardziej, ale jak opowiadasz historię rodu, to nie znaczy, że to dziecko ma to wykonać. Bo jeśli powiemy coś takiego, wiesz, jak byłam w twoim wieku, to mnie się zdarzyła taka historia. To marzyłam o tym, żeby być lekarzem, weterynarzem i tak dalej. A ty masz swój zasób. Penetruj, patrz, oglądaj, zobacz, co ci sprawia radość. Ja bym tutaj nawet podkreślała, nie realizuj moich marzeń, bo to są moje marzenia. Kreuj siebie. Właśnie to jest to, że w tej chwili kreacja zanikła. Brak jest tej kreatywności, bo te wszystkie gadżety, które mają, one zabijają kreatywność. Ja pamiętam, jak mój młodszy wnuk przychodził do mnie, jak jeszcze nie chodził do szkoły, to nie komputer. On brał poduchy, on brał koce, najpierw kartkę i mówi, ja teraz buduję. W związku z tym architektonicznie, tak jak umiał, rysował sobie budowlę, a później ze stołków, krzeseł, poduszek, kocy i tak dalej on to robił, tak? Nie potrzebował, ale pozwalałam mu na to. Bałagan oczywiście, że był, ale to jest kreacja dziecka, tak dziecko się uczy. A jeśli wciśniemy dziecku telefon, puścimy bajkę, damy klocki, gdzie jest od do, to wszystko jest odtwórcze. Nie rozwija się mózg, nie ma tych bodźców, które stymulują dziecko do działania, do uczenia się poruszania w świecie zewnętrznym.
że powoduje to też, że świat zewnętrzny staje się niebezpieczny, bo nie mam instrukcji obsługi. Bo jeśli wszystko będziemy podawać dziecku, to dziecko ma podświadomie instrukcję obsługi, a tu trzeba dziecko puścić, żeby ono uczyło się nowych doświadczeń, nowych doznań, czegoś, czego nie zna. Aha, dzisiaj zrobiłem 2 kroki w tą stronę i upadłem, tak? Bo tam nie było schodu, cokolwiek by to nie było, tak? Muszę być bardziej uważny, jeśli będę gdzieś penetrował jakiś obszar, tak? A jeśli na przykład jest tylko krzyk, nie podchodź do pieca, bo jest gorący, nic się nie stanie, jak się dziecko oparzy. Tak się dzieci uczą. Nie ma innej drogi. Dziecko musi się przewrócić. Dziecko musi tyłek strzaskać, jak ja to mówię kolokwialnie. Oczywiście, że to nie o to chodzi, żeby dać nóż i żeby dziecko cięło, tak? Ale pozwolić mu ponieść konsekwencje swoich zachowań. Jeśli mówi matka do dziecka, pozbieraj klocki przed pójściem spać i dziecko tego nie zrobi i idzie w nocy do toalety i bosą nogą nadepnie na ten klocek, skaleczy się, to mama mówi, okej, wiem, że cię boli, ale nie posprzątałeś tego klocka. Czy coś się stanie? Nic się nie stanie, ale w tym dziecku wyrobi się nawyk, że trzeba tych rodziców jednak słuchać i trzeba po sobie posprzątać, bo nikt tego za mnie nie zrobi. Mhm. To jest ciekawe. Ostatnio słyszałem taką teorię związaną też z nazywaniem rzeczy po imieniu, tak wprost, że jeśli dziecko się przewróci, co jest częste, szczególnie na etapie właśnie sprawdzania, testowania, jak wygląda chodzenie, jak wygląda upadanie, to jak się dziecko przewróci, to nie mówmy do niego, że nic się nie stało, no bo przecież się stało. Dla niego jest to, że go boli, że boli głowa, że jest rozcięcie, że jest krew czasami, wypite zęby zdarza się, więc warto to nazwać tak, jak to jest, że spadłeś, przewróciłeś się, widzę, że cię boli, tata cię przytuli, czy mama cię przytuli, pocałuje cię, będzie zaraz mniej bolało, czyli nazwać faktycznie to, co się dzieje. I też to dla mnie było może nie odkrywcze, ale takie podsumowujące to, co można zrobić, żeby to było, no bo szukamy tych rozwiązań i zastanawiamy się, jak się zachować w takiej sytuacji. Może jak powiem, że nic się nie wydarzyło, to dziecko trochę nie zauważy tej krzywdy. Bo jest ból. Tylko, a może poczuć się po prostu niedopieszczone, nie zaopiekowane odpowiednio, zbagatelizowane, bo to dziecko rzeczywiście na pewno boli, jeśli jest rana, jeśli jest krew, a jeśli się mówi, nic się nie stało, to tak jakbym powiedziała, tak nie boli cię, to jest twój wymysł, tak? I dziecko się zamyka, przestaje mówić prawdę. Dziecko przestaje mówić prawdę, bo powiedzenie prawdy nie spotyka się z odpowiednią atencją i uważnością, tak? To jest właśnie też kłamstwa dziecka. Może też jeszcze do tego w jakiś sposób nawiążę, że bardzo często z domu to wynika, że nie ma zgody na to, aby dziecko powiedziało to, co czuje. Dzieci w pewnym wieku, do pewnego wieku mówią do pewnego momentu, jak coś odbierają, jak coś czują. Nie jest to po linii zazwyczaj osób dorosłych, bo to jest tak, jak powiedziałeś, powiedzenie prawdy. Ciotka jest gruba. Mamo, masz plamy na sukience. To jest stwierdzenie faktu. I to w ustach dziecka nie jest oceną, tylko faktem. Natomiast my już z pozycji dorosłego człowieka boimy się oceny i czujemy, że się ocenieni. I jeśli w tym momencie skarcimy dziecko, że tak nie wolno mówić, no to dziecko ma przekaz, nie wolno mówić prawdy. No i zaczyna kłamać. No, a ja uważam, że dziecku trzeba powiedzieć tak. Słuchaj, chodzisz do szkoły, rośniesz, nabierasz doświadczenia, będziesz robiła piękne rzeczy, będziesz też robił bardzo brzydkie rzeczy. Ale pamiętaj o tym, że zawsze możesz przyjść do mnie i mi o tym opowiedzieć, żebyś nie była z tym sama.
sam. Bo to daje dziecku przestrzeń na to, żeby działać. Nie ma akceptacji tego, że robi źle, cokolwiek to oznacza, natomiast nie czuje się wyobcowane, odrzucone i ocenione, co jest bardzo ważne. Bo dla każdego z nas, dla każdego człowieka najważniejszym odczuciem jest akceptacja. I ponieważ nikt nas tego nie uczył, że najpierw trzeba akceptować siebie takim, jakim jest, to teraz chyba jest ten bardzo ważny moment, żeby każdy z nas, jak tutaj słucha, mam nadzieję, że będzie słuchał tego nagrania, żeby usiadł i powiedział: akceptuję siebie takim, jakim jestem. Kocham siebie takim, jakim jestem. Nie zmienię przeszłości. Ale dzisiaj, teraz, w tym momencie, to jak czuję, to jak działam, będzie determinowało moją przyszłość. Czyli ja dzisiejszym dniem determinuję moją przyszłość. Przeszłości nie zmienię. Ona nie ma już znaczenia. Wiem, że jest, że w pewnych momentach może się przypomnieć, ale ja jako świadomy człowiek mówię: znam to, nie chcę już tego doświadczenia. Idę dalej. Nie pozwolę, żeby to jakieś trudne doświadczenie mną władało. Mhm. Jeśli uważacie, że to są treści potrzebne, podobają się wam, to dajcie znać o tym tutaj na YouTubie, bo o tym nie wiem. Więc każdy komentarz, udostępnienie, wysłanie filmu dalej da nam pewność, że to są te rzeczy, które mamy dalej robić. A mam jeszcze jedno pytanie na dziś. Tak zamykając to pętlą, bo zaczęliśmy od statystyk, danych i tego, co widzimy. Wspomnieliśmy o tych ostatnich ciekawych dniach, już tygodniach, gdzie przecież w Stanach się dowiedzieliśmy, że istnieje facet i kobieta. Wreszcie się dowiedzieliśmy takiej podstawowej Jak ty myślisz, bo mówi się, że 25 rok będzie rokiem właśnie takiego, ja to wspomniałem dzisiaj, powrotu na właściwe tory, że takiego trochę uporządkowania tego świata. Czy ty myślisz, patrząc na to, że mamy taką małą dzietność, że mamy właśnie taką awersję wręcz do brania tej odpowiedzialności, że coś się w tym roku zmieni w kontekście też edukacji dzieciaków i tego wszystkiego, o czym rozmawialiśmy, te 3 kwadranse. Myślisz, że ten rok coś zmieni, czy jednak jakieś inne rzeczy się wydarzą? Wiesz co, nie wiem, nie umiem odpowiedzieć na to pytanie. Natomiast też mi przyszło tak na myśl, że część osób przychodzi tutaj po to, aby doświadczyć niebycia rodzicem. Ponieważ do tej pory było tak, że ta dzietność była bardzo dużo dzieci umierało, bardzo dużo dzieci było kalekami, bardzo dzieci dużo ginęło podczas wojen i te traumy pokoleniowe są w nas. I te dusze, które teraz przyszły na świat, powiedziały: nie, chcę być wolna, chcę doświadczać. Chcę doświadczać, jak to jest być singlem, singielką. Czy to jest dobre, czy to jest złe, nie mnie oceniać. Niech każdy wejrzy w siebie, czego potrzebuje. A tak podsumowując jeszcze, to tak mi przyszło na myśl, aby powiedzieć w relacji z dzieckiem i w relacjach też partnerskich. Kocham cię cały czas tak samo, natomiast sytuacje, które się wytwarzają między nami, są nie do zaakceptowania. I wiem, że to się sprawdza, bo pokazanie człowiekowi, że ta miłość istnieje, tylko sytuacja jest trudna, daje pewność tego, że jesteśmy akceptowani. Tak? Że ta miłość jest. Bo też bardzo często słyszę: nienawidzę jej, nie lubię cię, nie chcę ciebie. Bzdura. To jest tylko sytuacja, nie osoba. I na to chciałabym bardzo duży taki nacisk położyć, żeby zastanowić się, jakie słowa wypowiadamy.
bo słowo jest nośnikiem, jest wibracją, jest energią, którą tworzymy. To na zakończenie jeszcze zaproszenie, bo jeśli uważacie, że to, co tutaj dzisiaj się pojawiło w postaci tej wiedzy, doświadczenia ogromnego, które płynęło z ust Doroty Pachnik, jeśli jesteście zainteresowani, to ja mogę wam zdradzić, że może być ciąg dalszy tego. Dorota, powiedz coś więcej, bo wiem, że za kilka dni, za kilka tygodni 22 lutego jest warsztat online na temat świadomego rodzicielstwa. Tak. Czyli to, co chcę przekazać swojemu dziecku, to, co mi przeszkadza, to, co chciałbym zmienić. Jak w tym życiu codziennym zdystansować się od tego naporu, który mówisz, tego zewnętrznego, a polepszyć, tak jak ta moja pacjentka, tak? Zastanowiła się, co mogę zmienić w sobie, żeby moje dziecko tego nie dostało ode mnie. I taki jest przekaz tych warsztatów, abym Państwu, jeśli Państwo oczywiście zaszczycą mnie swoją obecnością, aby Państwo dostali jakieś wskazówki, a to, co z tym zrobicie, to już oczywiście od Państwa zależy. Dokładnie. Tych z Was, którzy są zainteresowani bardziej tematem, zapraszamy na warsztat z Dorotą. Link do zapisu będzie w opisie pod filmem, tam go umieścimy. Ci, którzy zechcą, znajdą, ci, którzy potrzebują, na pewno znajdą. Wielkie dzięki za wizytę i za mnóstwo dobrej energii, dobrej wiedzy i przede wszystkim praktycznej wiedzy, bo to jest najbardziej wartościowe. Ta praktyka, którą masz z doświadczeń, ze swojego życia, można ją od razu zaaplikować do życia, żeby nam się łatwiej żyło i rozumiało te dzieciaki, które przecież są przyszłością narodu. Tak. Obojętnie ile ich jest, no bo też wspomnieliśmy, że wcale nie musi być ich dużo, bo być może właśnie tak to powinno być. Bardzo, bardzo cenne to podsumowanie twoje. Wielkie dzięki, Dorota, za wizytę u nas. Też dziękuję i jeszcze powiem tak. Takie są narody, jakie ich dzieci chowali. Lepszego podsumowania chyba nie mogło być. Dziękuję Dajcie znać w komentarzu, jak oceniacie tę rozmowę. No i czy mamy częściej spotykać się i nagrywać również takie tematy. Wszystkiego dobrego, dbajcie o siebie i swoje dzieciaki. Do zobaczenia. Cześć. Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że ten film był dla Ciebie wartościowy. Jeśli Ci się spodobał, zostaw łapkę w górę, daj komentarz i subskrybuj nasz kanał, aby nie przegapić kolejnych materiałów. Dzięki, że jesteś z nami. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Nie jesteśmy uczeni, a zwłaszcza małe dzieci, odpowiedzialności za to, co robią. Weszłam w internet wczoraj, 56 płci, no przepraszam bardzo. Uznaj, że rodzice, dziadkowi dali ci tyle, ile mieli w sobie i nic więcej. I podziękuj, że dali ci życie. Powiem więcej, dziecko do 7 roku życia nie ma prawa chorować.